Witajcie! Opony podczas eksploatacji poddawane są sporym przeciążeniom, zróżnicowanym temperaturą, wysokiemu ciśnieniu, zgubnemu wpływowi nawierzchni, która, jak dobrze wiemy, nie zawsze jest gładka jak stół. Te wszystkie czynniki sprawiają, iż ogumienie może uszkodzić się na wiele różnych sposobów. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają niektóre z nich. Nazywam się Adam Wołowiec, zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Opona ciągnika siodłowego czy naczepy ma dość skomplikowaną konstrukcję. Elementem nadającym jej wytrzymałości jest pakiet stalowych pasów i ich osnowa, które bardzo dobrze widać na tym przekroju. To takie specjalne przekładki splecione z drutu, które biegną na całej długości oraz w poprzek opony. Sprawiają, że wytrzymuje ona 9, a nawet 12 atmosfer. To ciśnienie, któremu sama guma raczej nie dałaby rady. Niezwykle ważnym elementem opony jest stopka. Tutaj też widzimy stalowe wzmocnienie i jest tego nawet więcej. W tym miejscu opona osadza się na feldze i to właśnie tu przenoszą się obciążenia i temperatury. Musi to być solidny i wytrzymały element. Bok opony też jest wzmocniony stalowymi drutami. Na przekroju nie widać tego dobrze, bo biegną wzdłuż. Pomimo wzmocnienia to najcieńszy i najbardziej podatny na poważne uszkodzenia obszar opony. Tu jest czoło opony z bieżnikiem i bark. Zobaczcie, ile tutaj jest gumy. To dlatego, że większość opon jest pogłębialna. W trakcie eksploatacji guma z tego miejsca się ściera. Wtedy specjalnym urządzeniem pogłębia się rowek bieżnika i taka opona wraca do użycia. Jest to zupełnie bezpieczne rozwiązanie stosowane przez większość producentów opon. A od środka jest jeszcze wypełniacz wewnętrzny, czyli taka warstwa uszczelniająca. To tak wygląda w skrócie budowa opony. A teraz przejdźmy do uszkodzeń. Jak już wspomniałem, opony można zepsuć na wiele różnych sposobów. Warto jest wiedzieć, jak odróżnić te niegroźne od tych, które zagrażają bezpieczeństwu lub uniemożliwiają dalszą jazdę. Chłopaki z serwisu pomogli mi przygotować kilka uszkodzonych opon. Pokażę Wam to na przykładzie. Tutaj mamy dość częsty rodzaj uszkodzenia, czyli jazdę na zbyt niskim ciśnieniu. Przejechanie nawet krótkiego odcinka w ten sposób może trwale uszkodzić oponę. I nie mam tutaj na myśli jazdy na kompletnym kapciu. Optymalne ciśnienie dla takich opon to 9 bar, a już przy 8 atmosferach pracuje ona w niewłaściwy sposób. Bieżnik będzie się nieprawidłowo zużywał i zwiększą się opory toczenia. Przy jeszcze niższym ciśnieniu opona będzie się bardziej grzała, a w końcu stanie się miękka i mogą pojawić się na niej takie ciemne paski. Wszystko dlatego, że niedopompowana opona pracuje w sposób, do którego nie jest przystosowana. Zgina się w miejscach, gdzie nie powinna. Jest bardziej plastyczna, a to narusza jej stalową konstrukcję. Jeśli na czas nie zorientujecie się, że nie macie wystarczającego ciśnienia, zostaje naruszona struktura opony, co sprawia, że prawdopodobieństwo wystrzału graniczy niemal z pewnością. Jaką ma siłę, możecie się przekonać, patrząc na tę tutaj. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie kół podczas inspekcji zestawu. Ale o tym już wspomniałem w naszym pierwszym filmie. Z kolei to uszkodzenie nie jest zbyt częste, bo aby powstało, musi się nałożyć kilka niefortunnych zbiegów okoliczności. Główną przyczyną jest awaria układu pneumatycznego albo brak prawidłowego wypoziomowania zestawu przed jazdą. Takie uszkodzenia to najczęściej otarcia, spiłowania lub podłużne przecięcia. Tutaj mamy oponę, która została starta przez zabudowę pojazdu na wskutek niewłaściwego wypoziomowania. Dodam, że takie uszkodzenie nie musi dyskwalifikować z dalszej jazdy. Taka opona może nadawać się jeszcze do naprawy, ale to wszystko zależy oczywiście od skali. To uszkodzenie opony zdarza się najczęściej i w zasadzie nie jest niebezpieczne. Jedną z przyczyn są napięcia, jakim poddawana jest opona, na przykład gdy kręcimy kierownicą na postoju albo staramy się zawrócić zestawem w miejscu. Czasem opona pęka w rowku bieżnika, gdy zdarzy się nam najechać na krawężnik. To uszkodzenie przeważnie jest bardzo powierzchowne i nie stanowi przeciwwskazania do dalszej jazdy. Warto dodać, że tego typu pęknięcie nie postępuje nigdy w głąb. Prawie zawsze, jeśli opona pęknie w tym miejscu, guma oderwie się na bok. Na dzisiaj koniec, ale do oponiarskiego tematu jeszcze powrócimy, bo chcę Wam opowiedzieć o pozostałych rodzajach uszkodzeń.
Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie. Tymczasem życzę szerokości C+E. Do zobaczenia.